Słonko przyświeca, ale po stopach ciągnie. Także witam wszystkich na podsumowaniu miesiąca września, podsumowaniu z fotowoltaiki, z solar trackerów, zawsze to już mam zaprogramowane, z kolektorów, magazynowych energii, auta elektrycznego, buforów, pomp ciepła i nie wiem co tam jeszcze jest, bo już czasem po prostu nie spamiętam, ale przejdziemy się standardowo jak co miesiąc po obejściu. No i zaczyna trochę się robić zimno. No jeszcze przymrozków nie było, ale już było chyba 2 na plusie. Podejdziemy do średnich, zobaczymy z miesiąca. No, kogut mówi, że tak było. Także lecimy po kolei z tematem, tak jak zawsze. I tak, solar trackery, czyli 385 kW, 5 kW bifacjalny. 2 dni musiały być zablokowane, bo dosyć wiało, takie kiepska pogoda, tak to sobie się kręcą elegancko tam i z powrotem i łapią energię. Dają radę, po prostu robią robotę. Basen już pomału przygotowuje na zimę. Mój pies oczywiście ostatnio miał chrapkę. Cały sezon basenowy tutaj miałem przedłużacz. Tutaj to był panel, który tam stoi. Dalej jest używany. Tutaj był przedłużacz, wszystko. I zeżarł mi cały kabel aż do pompy. A dzisiaj już zeżarł już doszczętnie, także muszę kupić korki od środka takie wkręcane, żeby to już zabezpieczyć. Wody jeszcze dolać. Trochę więcej. I tyle. I tak basen na zimę zostaje. Nic tu nie będę cudował. Póki jeszcze będzie woda w nim, że tak powiem, płynna, to chlor w tabletkach będę dodawał. Niech stoi, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak znajdę chwilę jeszcze, to jestem ciekaw, bo chciałem też o tym film zrobić. Bo jak wiecie, tutaj kolektory, heatpipe, rury były do grzania basenu. Rury wróciły na swoje miejsce, połowa, druga połowa jest schowana, nawet większa połowa, ale cały czas tutaj wymiennik w środku miedziany i cały czas tutaj chlor z basenu krążył, także jeszcze nie było rozkręcane. Myślę zrobić o tym film, rozkręcić, zobaczyć co chlor zrobił właśnie z tą miedzią, no bo z nierdzewką raczej nic nie zrobił, ale z tą miedzią w środku, także zobaczymy co dzieje jak. I tak, kolektory, bardzo fajnie to lata z nowym buforem, także no ale zbiera to co Buderus nie złapie, elegancko to działa. Już ta cała hybryda prawie chodzi tak jak chcę, bo jeszcze mi brakuje koza PV nie podłączone, ale już bardzo fajnie sobie lata. I kolektory akurat zaczęły grzeć, bo słońce wyszło. No niestety z rana panele zrobiły, bo to jest 2,4 kW w panelach i to jest ta sama powierzchnia co kolektorów, co zajmują te kolektory. No i z rana pół kWh z paneli poszło, kolektory nie ruszyły, no po prostu glikol się w nich wyżej 55 stopni nie zagrzał, no żeby po prostu, żeby zaczął płynąć. Także tutaj jednak przewaga paneli. No niestety, wszystkiego nie można mieć. I tak, pompa ciepła, 7 odpalona i w tym sezonie, ten sezon będzie taki trochę jak inni chcieli. Będę grzał się od początku do końca sezonu pompą ciepła, klimatyzatorami wspomagał jak będzie trzeba. Nawet w nocy teraz pompa ciepła chodzi, co u mnie to przez 2 sezony nie były klimy, tylko w nocy chodziły. Teraz będę latał na pompie ciepła. I no, bardzo wiele osób na to czekało, żeby zobaczyć jakie zużycie są takie realne z tej pompy ciepła. Dalej na grzejniki leci 36 plus minus, czyli między 35 a 37 stopni, zależy tam jak się ona, słuchajcie, kręci. Chyba że słonko przyświeci i ładuje z kolektorów. Także tutaj jeszcze doszły właśnie te heatpipe'y, wspomagają ogrzewanie. Także to taka jeszcze troszeczkę hybryda, ale z drugiej strony CWU podbiera troszeczkę z tej pompy. Także zaraz wam jeszcze to więcej wytłumaczę, bo to lepiej na schemacie tłumaczyć jak tak, żeby ktoś zrozumiał. I tak, klimatyzator u dziadka dogrzewał już. Trzeba było troszeczkę dogrzeć jednak podpiwniczenie. Tutaj bardzo fajnie to sobie wszystko radzi. Kangur robi robotę. Słuchajcie, znowu 1200 km zrobiłem. Znowu ponad 500 zł na paliwo nie wydałem. W tym roku przez 9 miesięcy 10 000 km, prawie 4,5 tysiąca na paliwo nie wydałem. Czyli nikt mi ktoś nie powie, że się takie wozidło w koło komina nie zwraca. Zwraca się oczywiście bez żadnego problemu.
Nawet będąc w Lingo i mając kawałek magazynu, można bez problemu dogonić, żeby tylko to buforowanie było, nie? Także no jak się chce, to można, czemu nie? I tak, ten panel stał wcześniej tutaj. Za nim był powerbank i obsługiwał pompę obiegową basenu i pompę obiegową do kolektora. I tak miałem to rozmontować, ale wziąłem, postawiłem tutaj. Myślę, a co mi szkodzi? Kabla tutaj zrobiłem kawałek na szybko. Jest taka pajęczyna, że się po prostu nie przechodzi. Te panele 800 W, 2400. Chyba trzeba będzie już podsumowanie zrobić, bo rok czasu minął. Także to taka symulacja fotowoltaiki balkonowej. I powiem wam, no nie wiem ile zrobiło. Trzeba będzie o tym po prostu robić film. Klimatyzator 3,5 kW grzejący górę. Nie napracował się, bo wrzesień był taki w miarę fajny. Było nie ciepło, nie zimno. Także za bardzo nie miał co robić. Więcej mieszał. A teraz z racji tego, że... ciężki ten smartfon. Z racji tego, że już, tak jak mówię, będę pompą ciepło więcej ogrzewał, a nie klimą, no to żeby ona też bezczynnie nie stała, bo to właśnie dla mnie był największy problem wtedy, kiedy wyłączyło się ogrzewanie w domu, no i ta konwekcja z grzejników nie szła i to tak to powietrze w miejscu stoi, ni ciepło, ni zimno. Także klimatyzator jest teraz w trybie samego wentylatora na pierwszym biegu i bardzo fajnie to robi robotę, bo podbiera całe ciepło z sufitu, co jest na suficie najwyżej i zrzuca mi jeszcze po prostu na dół. Także jeszcze dodatkowo robi mi cyrkulację i jeszcze miesza mi to ciepłe powietrze. Także tylko i wyłącznie temat na plus. I tak, idziemy dalej do bunkra. Do bunkiera. W bunkierze się na razie nic nie zmienia. Cały czas jakieś testy, eksperymenty. O właśnie, bo październik, także test jeszcze baterii trzeba zrobić, żebym nie zapomniał, bo powiem wam, ostatnio mam taką gonitwę, że po tych testach zapominam, najwyżej miesiąc później zrobię. To jest właśnie temat, o, ten powerbank stał pod tamtym panelem 450, teraz zapięty jest ten drugi, bo ten się nie zmieścił akurat. I zobaczcie, 450 panel, 380 W. Daje 33%, także jak mi się to całe naładuje do pełna, klikam sobie, słuchajcie, tutaj guziczek, cyk, AC mi się włącza i lecę tu i ładuję tu duży magazyn. Teraz kilowatogodzinę wepcham. Nic roboty przy tym nie muszę robić, guzik tylko jak się naładuje do pełna nacisnąć i nic więcej. Jak się rozładuje ten powerbank do 5%, wyłącza stronę AC, później dalej sam ładuje. Nic nie trzeba włączać, wszystko dzieje się automatycznie, także bardzo fajnie. O, wentylatory się włączyły. Tutaj te wentylatorki, powiem wam, robią super robotę. Bardzo fajnie. Ustawione jest na 37 stopni do 35 i tak sobie cały czas to tam pyka, włącza się, wyłącza. Produkcja idzie bardzo fajnie. Z 2,4 kW instalacji, zobaczcie, 2300 W idzie. Ale szału dzisiaj nie ma, bo dopiero trochę tego słońca wyszło i godzina 12, 2 kWh. No niestety. Niestety nie ma szału. Ale coś tam bateryjkę zawsze leci. Z tego oczywiście jest osobny Excel, także wszystko będzie policzone gdzie, jak, co i jak i dlaczego i ile to wyszło. Tutaj na razie bez zmian. Szykuje się czwarta bateria, także można będzie powiększyć to na 30 kWh. Ale to na razie jak będzie, to będą testy, cała reszta i będzie dalej rozbudowa tego całego tajstwa. Jak na razie bardzo fajnie to sobie wszystko, słuchajcie, lata. I tak, tutaj się dzieje na razie i tyle. Wam więcej nic nie pokażę, bo tam się bardzo gruby temat szykuje, który mnie zaskoczył i to bardzo mnie zaskoczył, powiem wam. Ostatnio to, co do mnie przyjeżdża na testy, to mnie bardzo zaskakuje, że kanał poszedł aż w tą stronę. Powiem wam, nie spodziewałem się czegoś takiego, no ale staram to się wszystko tak wykorzystać, żeby było wykorzystane na full i żebyście wy też mieli z tego wszystkiego osobny temat i można coś z tego wybrać. Także prosto jest nawalić na kupę i z tego nic nie mieć, a trochę trudniej jest ogarnąć temat, żeby był w miarę zrozumiały. I tu jest taki przykład próby ogarnięcia tematu, żeby był w miarę zrozumiały, czyli bufor Noela 900 litrowy, ale to jest taka hybryda.
bufor, który obsługuje pompę ciepła, kolektory, CWU, centralne ogrzewanie i jeszcze grzałeczkę z EcoOZPV. Tu będzie też temat pełnego off-gridu przy tym EcoOZPV. Na razie grzałka wkręcona, EcoOZPV nie wpięte, ale jest bardzo fajny plan na to, na taką zbudowanie takiej wyspy, na tym właśnie magazynie 30 kWh i tam będzie dużo jeszcze fajnych smaczków, także powiem wam, plan mam w głowie już, tylko czekam aż wszystko zjedzie i to pospinam. A co do bufora, tak jak mówiłem, słuchajcie, ładowany bufor jest pompą ciepła do, nawet tutaj chyba mam, o już nawet więcej, do 36 stopni jest ładowany, zobaczcie, już mamy 37 stopni na buforze, a 37 stopni mamy dlatego, że kolektory ruszyły. Tutaj widzicie, może tak wam pokażę, tu jest temperatura, która wychodzi ogólnie ze wszystkich zbiorników w tym momencie, a dokładnie to jest tam 54, właśnie to tak stopień w tą czy w tą, te chińskie termometry to cudują, także 35 stopni wychodzi, słuchajcie. I tak, pierwszy, drugi, trzeci kolektor. I pierwszy podnosi do 46, drugi do 50, a trzeci podnosi do... i już moment, 56. Także ja tutaj nie mam za dużej różnicy. No to jaka jest różnica? 34, 56, 20 stopni jest różnicy, bo pompa obiegowa idzie na full, około 15 litrów na minutę, a przez to idzie na full. Ja już teraz bawię w niskie temperatury, a nie wysokie i na siebie i kolektory wyżej 65 stopni glikol nie wychodzi, bo nie pozwala na to ilość zbiorników. Może tak to powiem. I tak na szybko, bo znowu wyjdzie nie wiadomo ile tego filmu. Kolektor leci tak, najpierw leci do zbiornika, do buderusa, do tego o. Teraz będzie też fajnie, bo strat już nie będzie. Kiedyś szło tam 14, 15 czy 13 metrów, glikol szedł, teraz idzie około 4 metrów, także ma krótką drogę i idzie już na rurach przeznaczonych, także z kolektorów wpada sobie od razu tutaj do tej pompy ciepła, bo to jest bufor, znaczy boiler z pompą ciepła na górze, która jak są drzwi zamknięte, o widzicie, normalnie to są drzwi zamknięte, tutaj wciąga powietrze i wciąga ciepłe i wyrzuca mi zimne, bo tu mam ziemniaki i mam inne rzeczy, a nadmiar powietrza idzie tam, leci sobie tamtędy przez spiżarkę i wraca tutaj, także 100 m3 powietrza mam do tego wszystkiego. I tak, kolektor grzeje najpierw 300 litrowy, później to co tutaj się nie zatrzyma, leci nam tutaj na dwie wężownice do tego bufora dużego i wraca nam, słuchajcie, na kolektory. Jeśli na powrocie mam 40 stopni, wtedy zawór 3-drogowy się przełącza i jeszcze 500 litrowy wtedy wężownica działa. Także wyżej 65 stopni na kolektorach mi nie wyjdzie, bo sterowniki mam ustawione tak, że ten pilnuje pierwszy 55 stopni, włącza już pompę dodatkową, ten przy 60 włącza, a ten włącza różnicowo, także max 65 i po prostu jak ten glikol goni, to zaczyna się wszystko nagrzewać coraz bardziej i na końcu wchodzi ten zbiornik i to się, słuchajcie, sprawdza i to działa i w tym momencie właśnie leci nam grzanie, także mamy na zbiorniku 300 litrowym jest 47 stopni i mi to wystarczy, słuchajcie. Mnie to już tutaj mnie tutaj interesuje 40 stopni na tym zbiorniku i pompa ciepła do 40-42 podnosi, a więcej mi nie trzeba przez to, że już mam wężownicę CWU i stąd zawsze 35 mi dojdzie. Także już jest bardzo fajne tutaj mieszanie tego całego tematu. I teraz to, co mi się z kolektorów odłoży w tym zbiorniku, to albo użyję na CWU i ono tutaj sobie wróci po prostu w postaci już ciepłej wody użytkowej, albo na wieczór po prostu będzie dłużej bufor pracował, póki pompa ciepła się załączy, czyli kolektory wspomagają w tym momencie i CWU, i centralne ogrzewanie. Taka to jest hybryda i bardzo fajnie to się, powiem wam, sprawdza już w tym momencie. A dodatkowo jeszcze, może tutaj będzie prościej, będę liczył energię, bo będę liczył ile energii weszło z pompy ciepła, co nam tutaj ciepłomierz, jest jeden założony. Później ile wejdzie z EcoOZPV, tutaj mamy licznik energii,
Także tutaj z ciepłomierza liczymy gigajoule, także też wyjdą kilowatogodziny. Ile tam, czy kilowatogodziny, to już tam mniejsza z tym. A to co wychodzi ze zbiornika, czyli mam dwa ciepłomierze. Jeden ciepłomierz jest na centralne ogrzewanie, co mi wychodzi. I tutaj bardzo fajnie sobie obserwuję na przykład moment, kiedy pompa ciepła pracuje, prawda? Patrzę jaką ma moc, patrzę ile kilowatów pompa produkuje, a patrzę ile kilowatów ciepła wyciągam i już widzę różnicę. I widzę, że jak jest tak nawet przy plus 4 i jeszcze ta siódemka jest za duża, nawet dla zładu 1000 litrów, bo 900 litrów jest w buforze, ale z drugiej strony ja tu nie używam całych, bo zobaczcie, pompa ciepła jest wpięta, tak o, widzicie ten kawałek od góry i później kawałek od dołu jest pompa ciepła wpięta, przez to, żeby na dole ostatnia wężownica nie mieszała się za bardzo z powrotem, bo powrót ma ponad 30 stopni, tylko po prostu, żeby tylko to zimne wyciągać, bo jak uruchomią się kolektory, to po prostu, żeby nie wyciągać ciepła ze zbiornika, tylko żeby wychodziło to, co jest na samym dole. I na przykład w tym momencie, jak widzicie, na tym czujniku tutaj mamy 37, na środku bufora też mamy 37, to jest środek bufora, a na samym dole mamy 33 stopnie i wychodzi nam, słuchajcie, 35 wyciąga nam jeszcze, tutaj ta dolna, widzicie, o, ta dolna nam wężownica wyciąga 35 na kolektory, także o to chodziło, żeby tutaj ten dół był poniżej zasilania i powrotu z centralnego ogrzewania. A górą znowu tak samo, żeby zostało to najcieplejsza góra też dla wężownicy CWU. Jak widzicie, tu jest wyjście na CO, a tu jest na CWU, także to jest wyżej i też to nam elegancko tutaj robi robotę. Zawsze ta frakcja wyżej siedzi, no jest więcej do zużycia. I tak jak mówię, wyjście kilowaty będzie liczone jeden ciepłomierzem i ciepłej wody użytkowej. Wężownica też jest mierzona. Wcześniej był taki ciepłomierz, niestety łopatkowy nie dał rady, bo mam 3 bary ponad na instalację, zaczęło cieknąć, także wjechał potencjometryczny chyba, tak? Powiem, zapomniałem jak on się nazywa, ale to jest po prostu rurka, nie? Rureczkę macie, także cyk, cyk, cyk. Bardzo fajnie sobie to, słuchajcie, mierzę. No i zgadałem się, także planów jest dużo, realizacji jest dużo, ogrzewanie to wszystko już fajnie działa, tylko jego OZPV podpiąć, ale do niego muszę mieć całą infrastrukturę, która jest mu potrzebna, także będę podpinał na spokojnie. No i tyle. Na razie i tak już 17 minut gadam. Kto to wytrzyma, no to gratuluję. Wszystko na razie działa. I ja będąc w netmeteringu dalej dążę nie do życia w medbillingu, nie do życia w off-gridzie, tylko dążę do życia normalnego, ale żeby mieć jak najmniej kilowatogodzin pobranych z sieci. To mnie najbardziej interesuje w tym momencie, bo tylko za te kilowatogodziny będę musiał zapłacić, a wszystko co tu sobie pokręcę, pomieszam i pokombinuję, to jest moje. No i zawsze na koniec roku robi się podsumowanie, ile procent ile się pobrało procent z sieci, a ile można było ze swojego. Także pierwsze półrocze 60% było mojego, 40% trzeba było pobrać z sieci, ale jak wiecie, pierwsze półrocze jest zawsze gorsze, bo to jest okres zimowy. Zobaczymy jak wyjdzie drugie półrocze bez magazynów, bo pierwsze miałem akurat z dużym jeszcze magazynem na 40 kWh, czyli siły użytkowe EWS-a. No i EWS tak sobie pojechał w połowie i został mi tylko ten mały, no 20 kWh na małą instalację tego podpięta, a solar trackery latają z gridem i pchają w sieć. Także no cały czas kombinacje, obserwacje i no zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, bo to trwa, także lecimy teraz Excela. Z tego wszystkiego zapomniałem jeszcze o podsumowaniu stacji pogodowej, także lecimy do podglądu. I tak, no jak widzicie na zewnątrz 12 stopni. Tutaj cały czas jest takie obserwowanie na już. Tutaj nam się wszystko zapisuje. I słuchajcie, we wrześniu mamy tak. Najniższa temperatura to było 3 stopnie jednak. Na wysokości tam jest około ponad 2 metry. Najwyższa temperatura 32 stopnie, także średnią mamy 16,7 i prędkość wiatru też tutaj była
najwyższa średnia 30 km na godzinę, średnia to jest 3,5, a w porywach było 37. No, powiem Wam, jakoś nie wiało we wrześniu za bardzo. I tutaj słuchajcie, mamy wykres temperaturowy. No, robi się coraz zimniej, jak widać po wykresie. Czerwony to jest temperatura, zielony punkt rosy. Wiaterek, o tak właśnie, z każdego kierunku świata tak naprawdę mocny za bardzo nie był. Tutaj mamy właśnie kierunek wiatru, także wiało, ostatni tydzień tu wiało z każdej strony praktycznie. Popadało troszeczkę, także tutaj jak widzicie, o, jeden dzień, drugi, kilka dni było deszczowych. Ciśnienie chodzi góra-dół, ale trzyma się powyżej 1000 hektopaskali. Nasłonecznienie, no zaczyna spadać, jak widzicie, taki 600 watów, no i idzie nam w dół. No i indeks UV też zaczyna nam spadać, bo nasłonecznienie zaczyna nam spadać. Także teraz to już idziemy do Excela. No i lecimy, słuchajcie, także z sieci pobrane 275, do sieci oddane 1074, produkcja z dwóch solar trackerów to jest 1180 kWh, z tego autokonsumpcja tylko 106 niestety, to jest 9% całej produkcji. Jak się nie ma magazynu, tylko się lata na bieżącym, no to szału nie będzie niestety, nic tu nie wymyśli. I tak, nadwyżka na dzień dzisiejszy 4344 kWh, także nadwyżka potężna. Oby Dead Metering jak najdłużej żył. I tak, zużycie prądu w domu 381 kWh. Dom prąd użytkowy w domu to jest 322 kWh. Reszta to jest tak, 3 kWh na pompę ciepła do CW, coś tam musiała sobie popracować. Jedna na farelkę, w łazience farelkę trzeba było odpalić. Teraz jak pompa ciepła chodzi, to już będzie mniej, a tam jeszcze wcześniej to no tak się grzało, nie grzało, a w łazience było chłodno, także fareleczkę się odpaliło. Po co tam ma być chłodno, nie? Pompa ciepła już od 3 czy 4 dni już testy, praca jest, ale to nie ma sensu tutaj na razie tego wrzucę wszystkiego. Zrobię na październik jako całość i wtedy wszystko to w miarę wychodzi, bo teraz były różne testy, kombinacje i ten wynik nic tak naprawdę nie powie z tych paru dni. I tak, klimatyzator 36 kWh, 3,5 kW, także na górze to ani to nie grzało, nie chłodziło, coś tam troszeczkę, jak widzicie, na cały miesiąc po kWh wciągnęło. U dziadka 22 kWh, klimatyzator 2,6 kW, no on jest na grzaniu, bo jednak tam południowy, znaczy na północna strona i nie ma słońca, przez okno nie wpada, no to trzeba się czymś dogrzeć. I całością to ogrzewanie, chłodzenie elektryczne to jest 59 kWh. Jak na razie średnie COP z pompy ciepła nie ma nic. Tutaj będzie, tak jak mówiłem, będzie osobny Excel, także wszystkie ciepłomierze będę miał spisane, ile weszło, wyszło, bo to na pewno mi ułatwi późniejsze czegoś poprawienie albo ogólnie obserwacje. I tak, średnia temperatura 16 stopni, średnia prędkość wiatru to jest 3,5 km na godzinę, tak, bo to w kilometrach na godzinę. Także tak to wygląda. Tutaj idziemy do off-gridu, elektryka, podsumowania. Musisz się przełączyć, bo to takie denerwuje mnie to po prostu, ale nic nie poradzi. Także o, wy już widzicie, ja już też widzę. I słuchajcie, lecimy. Najpierw magazyn energii. O, widzicie, muszę poprawić na 25 kWh. Dawno mnie w Excelu nie było, bo już jest 25 kWh, 2,4 kW południowy wschód, kąt 50 stopni i do tego jeszcze dwa panele po 400 W, także mamy 800 W, południowy zachód, kąt 85 stopni. I tutaj mamy taki temat, że niestety, ale do zużycia trzeba było tak, do zużycia 469 kWh trzeba było dobrać jeszcze 146 kWh. Także autokonsumpcja, wszystko co, że tak powiem, darmowe i moje, to jest z tego 323 kWh, co nam daje 70% całego zużycia. Także bardzo dobrze, bo jak jest więcej jak 50, to jest lepiej jak mniej, prawda?
I tak, bo się zgubiłem. Dobra, lecimy do auta elektrycznego. Tutaj na dole widzicie, macie automatycznie, to się wszystko sumuje, to każdy sobie może zobaczyć na bieżąco, jak to idzie suma. I tak, kangurkiem 1202 km. Zobaczcie, to tak jakoś wszędzie i nigdzie jeżdżę, a w miarę mam takie same odległości przebyte, także bardzo mnie to czasem dziwi, a z drugiej strony no się jeździ, no i tyle, nie? I zobaczcie, no w 10 miesięcy, 9 miesięcy, przepraszam, 9 miesięcy już się udało ogarnąć 10 tysięcy kilometrów. Także bardzo fajnie. Z drugiej strony, no, jeździć trzeba. I tak, na te 1202 km poszło z 244 kWh. Cały czas ile na ładowanie poszło, a nie zużycie auta, bo zużycie zawsze będzie mniejsze, ale tu trzeba liczyć ze stratami, ze wszystkim. Także 244 poszło na ładowanie, co nam daje średnią na 100 km 20 kWh. Także trzymam się w miarę w jednej średniej. Tym się standardowo jeździ, to jedna średnia, no ale zacznie za chwilę rosnąć, bo już się zaczyna trochę zimno robić i albo będzie większe zużycie ropy, bo na razie to jeszcze mam z zimową tak naprawdę, jest tam z zimy ropę, także trzeba będzie dolać na pewno, albo zużycie po prostu grzałką się zwiększy, no i z kilometrów powiem wam tak dużo tam jakoś różnicy nie ma. No i tak, jaka jest oszczędność? Oszczędność wynika z tego, że liczę 7 litrów na 100 km oleju napędowego. Także w tym miesiącu wrześniu średnia cena oleju napędowego to 6,20 zł, czyli razy zużycie no tyle ile bym zużył na 1200 km, no to się śmiało liczy 7 razy 12 nam wychodzi, nie pamiętam ile tam wychodzi, 84 jakoś tak. I to nam daje razy cenę, daje nam 520 zł. Także zobaczcie, już przez 9 miesięcy udało mi się nie wydać na paliwo prawie 4500 zł. Tutaj paliwo na ogrzewanie postojowe jest oczywiście od tego odliczane. I tak naprawdę teraz już będę liczył to paliwo, że zatankuję do pełna, wpiszę ile było ono zatankowane i do następnego tankowania. Tak, żeby już to nie dzielić po 2-3 litry czy jakoś, bo nie wiem ile w tym baczku jest, ale on ma około 8-9 litrów. Także zobaczymy, trzeba teraz nalać do pełna, bo już się zaczyna pomalutku dogrzewanie. Już nawet jak dzieciaki do szkoły wychodzę, to wychodzę sobie 5 minut wcześniej, idę, odpalam ogrzewanie postojowe suche. Nagrzewa mi się w środku, to nawet ogrzewania w ogóle w aucie nie włączam, tylko wyłączony wentylatory, wszystko mam powyłączane i sobie jadę. Bo i tak jest ciepło, także po co grzałki drugiego pieca używać, jak to do szkoły z powrotem tam 2 km. Nie ma naprawdę sensu. Także tak to, słuchajcie, wygląda. I przeskakujemy do Solar Trackerów. Ja tu muszę troszeczkę więcej poklikać, bo mnie normalnie cholera bierze z tym wszystkim. Jest. Wy już ja widziałem wcześniej, wy widzicie dopiero teraz. I tak, słuchajcie, tak jak mówiłem, 1180 kWh z dwóch Solar Trackerów mamy wyprodukowane, co nam w tym roku daje już 11 084 kWh, co nam daje 1252 kWh z 1 kW instalacji, także bardzo ładny wynik, już zbliżam się do 1300, średnia to jest około 1350-1400 kWh moje założenie na rok, co jak widzicie w miarę się rok w rok sprawdza. No i do tej pory już te 8 lat to mamy 72 691 wyprodukowane, co nam daje 11 140, także w 8 lat mniej więcej taka średnia 10-letnia z zwykłej instalacji, czyli nawet takie Solar Trackery jak moje dają radę. I jak widzicie we wrzesień tutaj po słupeczku należał do tych lepszych wrześni, a nie gorszych. Także tak to wygląda. No i tak, słuchajcie, kto dotarł do końca, także ja lecę z tematem dalej. Co mogę powiedzieć? Złomu, że głowa mała i będzie złomu jeszcze więcej. Ja lubię takie tematy, także bardzo fajnie to będzie wszystko podzielone. Ramek w Excelu muszę narobić więcej. O, do pompy ciepła nawet, znaczy nie do pompy, tylko do bufora.
Też musi być osobny Excel, bo trzeba będzie liczyć, ile energii zostało wsadzone do zbiornika, czyli ile energii z pompy ciepła, ile energii z EcoZPV. No niestety nie wiem jak policzyć, ile weszło z kolektorów, bo mam 2 zbiorniki, także ciężko to strasznie policzyć, czyli to będzie taka wolna energia w ogóle. Ona będzie tym bilansem plus minus tak naprawdę. No i na wyjściu ile wyszło na centralne ogrzewanie, ile wyszło na potrzeby CWU, bo no, nigdy tego nie mierzyłem. A teraz jak to widzę, no to jednak będę miał do jakiegoś odniesienia po czasie. Słuchajcie, do tego wszystkiego. Coś mi tu pstryka. Aha, wentylatory się włączyły na tym. Tak się włączają. Słuchajcie, ten wentylatorek się wyłącza, a falownik jest taki fajny, ciepły. Wychłodzić tego nie można, bo tak pisali w komentarzach, że tam MOSFETy też potrzebują swoją temperaturę. Także mówię, no 35 jest na żeberku, a on tutaj w sobie ma chyba 37. O! Albo dobra, nie, bo by mi się zapomniało. Dobra, już nie będę przedłużał. Słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja lecę z tematem dalej, także trzymajcie się ciepło i dalej, do przodu.